Państwo, swoją odpowiedź chciałabym zacząć od pewnej historii z życia wziętej. Około miesiąc temu byłam w Muzeum Narodowym, kolekcja sztuki egipskiej, zbiory z XVI wieku przed naszą erą, przepiękna wystawa. A tam, ku mojemu zdziwieniu, tytuł wystawy: Świat kupców. Fakt pierwszy: kupcy byli. Fakt drugi: kupcy są. Ale czy na kolejne pytanie, czy kupcy będą, mam pewne trudności w jednoznacznej odpowiedzi. Skąd te wątpliwości? Bazując na swoim niemałym doświadczeniu, analizując procesy rekrutacyjne do zakupów, postawiłam sobie pytanie, kogo szukam w zakupach? Kto się zgłasza do procesów rekrutacyjnych, a kto finalnie dostaje pracę i kim jest kupiec? Trochę statystyk. Ilość ogłoszeń do zakupów około 6 rocznie. Czas na złożenie swoich ofert około 2 tygodni. Ilość aplikacji 25 osób na jedno stanowisko, co daje 150 chętnych rocznie. Z szacunku do pracowników staram się, aby aplikujący mieli szansę na rozmowę osobistą ze mną, minimum pół godziny spotkania. I jaki jest wynik po spotkaniach? 2 osoby na 25 spełniają moje wymagania pracy w zakupach. Kto się zgłasza do rekrutacji? Z czego to wynika? Po części ze zrozumienia opisu stanowiska i wymagań. Opis jest archiwalny, najczęściej z kart stanowisk zatwierdzonych w organizacji. Opis, który kojarzy się raczej z archiwistą, wystawieniem papierków, kopiowaniem dokumentów, sumiennością, dokładnością, zbieraniem pieczątek, już to samo męczy, a przecież nie takich osób szukam. Po części z samego słowa kupiec. Handluje, kupuje, dostarcza, a dla mnie kupiec to strateg, analityk, partner w biznesie, kreator procesów, eliminator rzeczy zbędnych, kolekcjoner puzli, doskonale znający się na narzędziach IT, innowator, podejmujący decyzje, szacujący ryzyko i to osoba, która buduje wizerunek w organizacji, ale co ważne, buduje wizerunek organizacji na rynku. Takich ludzi szukam, takich zatrudniam i tak powinny wyglądać ogłoszenia o pracę. Zatrudnię stratega do zakupów, poszukiwana osoba do marketingu w zakupach. Brzmi ciekawie. Namawiam każdego szefa zakupów do zmiany wymagań dla pracowników i zmiany ogłoszeń rekrutacyjnych z nudnych, sztampowych na te, które odpowiedzą teraźniejszości i które przyciągną nowe młode pokolenie. A przecież właśnie teraz zakupy w NASA decydują o wyścigu o kolonizację kosmosu. Od starożytnego Egiptu do kosmosu. Niezły most i niezła przemiana. Podczas forum postawimy odważne i ciekawe tezy. Dokonamy analizy DNA kupca. Jak zmieniło się DNA kupca? Kim właściwie jest dziś? Jaka jest jego rola? Do czego dąży? Czego potrzebuje? I co jest nagrodą w zakupach? Dziś kupiec nie kojarzy się tylko i wyłącznie z osobą, która przewala papierki na biurku. Nie jest osobą, która zbiera pieczątki. Dziś kupiec chce mieć wpływ na rozwój swój własny, na rozwój organizacji i na rozwój, nawet śmiałbym powiedziała, łańcucha dostaw. Bardzo mocno skupimy się na kompetencjach kupca i kupca przyszłości, również w aspekcie digitalizacji procesów. Czy roboty zastąpią kupca? I temat na czasie, aktualny tu i teraz. Jak pozyskać młode pokolenie, ambitne do pracy w zakupach? Ja z dużą ciekawością i dużym zainteresowaniem będę słuchać i dyskutować z uczestnikami. Gwarantuję, że forum będzie odważne w swoich opiniach. Będzie poruszać tematy oczywiste dla zakupów, jak i te nieoczywiste i zaskakujące. Będzie możliwością wymiany różnych doświadczeń w gronie profesjonalistów. A może uda się odczarować nazwę kupiec na inną, aktualniejszą nazwę? I tu liczę na aktywność uczestników spotkania.